Cześć! Dzisiaj wracam do zespołu, który już się w muzycznym subiektywie pojawił, ale tamte odcinki jego fanom mogły co najwyżej narobić smaka na więcej. Zresztą, jak i mi. Nadszedł więc czas, by zaspokoić ich oczekiwania, a także nieco zmienić muzyczny pejzaż. Brytyjski Camel, zaliczany do nurtu rocka progresywnego, nigdy nie zdobył takiej sławy co Genesis, Yes albo King Crimson. Ma jednak liczne grono oddanych fanów, w tym również mnie. A co najmniej kilka jego płyt zaliczanych jest do ponadczasowej klasyki gatunku, jak i muzyki rockowej w ogóle. Jeśli chcecie dowiedzieć się, o które pozycje chodzi, a także co z ich twórczością mają wspólnego Tolkien, Wąż Ogrodowy i Kratery na Księżycu oraz kto i za co straszył ich sądem, zapraszam już teraz do muzycznego subiektywu na pierwszą część opowieści o Camel. Wielu fanów, mówiąc Camel, myśli Andy Latimer, bo to jego uduchowiona gitara od lat jest podstawowym wyznacznikiem stylistycznym zespołu. On też jako jedyny przetrwał z oryginalnego składu. Naszą opowieść zaczniemy zatem od jego inicjatywy, mimo że inna, niezwykle ważna postać działała w muzycznym świecie znacznie dłużej od niego. Andrew Latimer urodził się 17 maja 1949 roku w Guildford w hrabstwie Surrey, jakieś 65 km od Londynu. I tam też założył jako 15-latek, czyli jak łatwo obliczyć w roku 1964, swój pierwszy zespół, The Phantom Four. Jeśli ktoś oglądał odcinek muzycznego subiektywu o Bad Company, to nazwa tej miejscowości może mu się kojarzyć z Paulem Rodgersem, który mieszka na farmie blisko Guildford. Aczkolwiek w latach 60. pewnie nawet o tym miejscu nie słyszał. Między innymi z tego powodu Andy, grający przede wszystkim na gitarze, przyjmował też niejednokrotnie obowiązki wokalisty, bo po prostu ktoś to robić musiał. The Phantom Four, jak łatwo się domyślić, tworzyło 4 muzyków. Obok Latimera jego brat Ian na basie, Alan Butcher na perkusji i Richard Over na drugiej gitarze. Zespół wykonywał na koncertach mieszany repertuar, na który składały się niemal w całości utwory z list przebojów, numery Beatlesów, Beach Boysów czy The Shadows, ale z czasem również sporo kawałków bluesowych, co wiązało się oczywiście z bluesowym boomem w Anglii w tym okresie. Nie był to jednak wyłącznie wyraz schlebiania modzie, bo na Anthem wielkie wrażenie zrobił zarówno album Blues Breakers Johna Mayalla z Ericem Claptonem, jak i występ tychże Blues Breakers już z Peterem Greenem na gitarze. Jak widać, tych dwóch gitarzystów fascynowało wiele przyszłych sław, nie tylko Paula Kossofa z Free. The Phantom Four istniało do roku 1968 i w ciągu tych 4-5 lat dorobili się statusu lokalnej gwiazdy, harując po okolicznych klubach, a naprawdę była to harówa, bo nieraz musieli grać przez cały wieczór kilka setów z przerwami, łącznie jakieś 6 godzin. Ale jak człowiek jest młody, pełen entuzjazmu i marzeń, no to co to dla niego, prawda? No niby tak, ale jednak takie życie nie jest dla każdego. W zespole Latimerów pierwszy z taką egzystencją skończył, notabene, Richard Over, zastąpiony przez Grahama Coopera. Zbiegło się to też ze zmianą nazwy kapeli na Strange Brew, wziętą, a jakże, od tytułu piosenki grupy Cream, co dobrze wskazywało też kierunek, w jakim Andy chciał w tym okresie podążać. Niestety, dwóch kolegów z zespołu, w tym jego brat, wybrało wkrótce inną drogę. Pierwszy odszedł Ian, po nim Graham. Obaj z myślą o tym, by się ożenić i założyć rodzinę, a wiadomo, że życie muzyka nie bardzo sprzyja takim planom. Andy został z Alanem Butcherem, a że we dwóch ciężko grać rocka, postanowili znaleźć do składu jeszcze przynajmniej basistę. Na ich ogłoszenie w lokalnej gazecie odpowiedział Doug Ferguson, urodzony 4 marca 1947, który niedawno przeprowadził się do Guildford. Przesłuchanie odbyło się 13 listopada 1968 i Ferguson niemal z miejsca został przyjęty. Poza jego kompetencjami muzyka, na Latimerze z pewnością zrobił wrażenie fakt, że Doug dysponował profesjonalnym sprzętem, czyli gitarą Fender Jazz Bass i wzmacniaczem Vox T60, a także ponoć własnym technicznym. Trio skróciło nazwę do The Brew, a następnie wymieniło perkusistę. Nie wiem, czy to był warunek postawiony przez Fergusona od początku, czy też zmianę wymógł po czasie, ale to on jest odpowiedzialny za zastąpienie Alana Butchera swoim znajomym. A był nim Andy Ward, najmłodszy z nich, bo urodzony 20 września 1952, z którym Ferguson grał przez jakiś czas w zespole Misty Romance. Jak wspomina Andy,
Perkusją zainteresował się po obejrzeniu koncertu grupy The Beatmaster, zapaławszy do niej taką miłością, że zdeterminowany sam zbudował swój pierwszy zestaw z pudełek po ciastkach i felg samochodowych pełniących rolę talerzy. Na szczęście rodzice zlitowali się, nie wiem bardziej czy nad nim, czy nad sobą i sprawili mu prawdziwy instrument, dzięki czemu Andy mógł połączyć siły z przyjaciółmi pod szyldem właśnie Misty Romance. Jakiś czas potem w składzie pojawił się Doug Ferguson i grał z nimi aż do swej przeprowadzki do Guildford. Gdy Doug zadzwonił do Warda z propozycją dołączenia do Camel, Misty Romance już nie istnieli, więc Andy był jak najbardziej zainteresowany. Chociaż ponoć gdy Latimer i Ferguson przyjechali, by go przesłuchać, nie potrafił znaleźć własnej perkusji od dłuższego czasu nieużywanej. Całe szczęście starsi muzycy wykazali się cierpliwością, a gdy wreszcie zagrali próbę, jasnym się stało, że dobrze zrobili. Ward dołączył do grupy 15 stycznia 1969, więc jak łatwo obliczyć jako 16-latek, a nie 14-latek, jak powtarza wiele źródeł. I zespół niemal od razu rzucił się w koncertowy wir. Co ciekawe, chociaż trio stanowiło już 3/4 najsłynniejszego składu, ich pierwszy związek nie przetrwał próby czasu. Skończyło się na tym, że z kapeli wyleciał Ferguson, a zamiast niego przyjęto aż 2 muzyków. Kevina Smitha na gitarze i basistę z San Francisco o ksywce Dude. Rotacje nie przyniosły jednak za wiele. Zespół wkrótce rozpadł się lub zawiesił działalność, jak to woli. Andy Ward związał się czasowo z The Shades. Ferguson zajął się graniem dobrze płatnych chałtur w hotelu w RPA, a Latimer został sam, z czasem na przemyślenia. Z tych rozkminek wyszło mu zapewne, że jednak skład z Fergusonem i Wardem dobrze rockował, bo reaktywował The Brew, ściągając basistę z Afryki. Muzycy poświęcili się na poważnie graniu, dzięki czemu zaczęli powoli wyrabiać sobie markę w środowisku. Efektem było zaproszenie ich przez wytwórnię DJM Records, by połączyli siły z wokalistą i klawiszowcem Philipem Goodhand Tightem jako jego grupa akompaniująca. Owocem tej współpracy był wydany 13 sierpnia 1971 roku krążek I Think I'll Write a Song, który Ward określa jako bezwartościowy. Zdaniem perkusisty jedyny plus, że Latimer nabrał wiary we własne siły, również jako kompozytor i zapragnął grać wreszcie więcej autorskiego materiału. Ponieważ wokalista z kolei uważał, że instrumentaliści przyćmiewają go na koncertach, żadna ze stron nie płakała, gdy współpracę zakończono. The Brew skoncentrowali się na tworzeniu własnych numerów, a także na poszerzeniu instrumentarium. Spotkanie z Tightem uświadomiło im, że klawisze w składzie poszerzą ich skromne środki wyrazu i oznaczają nowe możliwości. Ogłoszenie tym razem pojawiło się w popularnym magazynie Melody Maker, a wśród osób, które na nie odpowiedziały, był niejaki Peter Bardens. Klawiszowiec nie był żadnym żółtodziobem, tak naprawdę siedział w tej branży dłużej od pozostałych. Urodzony 19 czerwca 1945, był nie tylko z nich najstarszy, ale i najbardziej doświadczony. W zespołach udzielał się od roku 1962. 3 lata później lądując już w składzie Them, zwanym Morrisonem, a rok później tworząc z gitarzystą Peterem Greenem i perkusistą Mickiem Fleetwoodem instrumentalny projekt Pete Bee's Lunars. Po kilku miesiącach formacja zmieniła się w Shotgun Express, a do składu dołączyli wokalistka Beryl Marsden oraz, uwaga, Rod Stewart. Trzeba przyznać, że takie portfolio robiło wrażenie, a to jeszcze nic, bo po szybkim rozpadzie Shotgun Express Bardens sformował Village, z którym nawet supportował grupę Chicago w Royal Albert Hall, a potem zajął się karierą solową. Przypieczętowano w momencie, gdy poznał The Brew już 2 albumami solowymi. The Answer z 1970 i Peter Bardens z 1971, który w Stanach wydano pod tytułem Write My Name in the Dust. Jeśli ktoś lubi śledzić różne rockowe powiązania, to dodam, że na pierwszej z tych płyt artystę wspierał Andy G., niemiecki muzyk, który kilka lat później przez chwilę znalazł się w składzie Thin Lizzy. Zanim Peter połączył siły z The Brew, prowadził formację The On, z którą miał nawet zabukowane jakieś koncerty, ale kiepska reakcja publiczności zniechęciła go do tego projektu. W sumie znalazł się na rozdrożu i myślał nawet o przeprowadzce do Ameryki, ale nim do tego doszło, zobaczył ogłoszenie w Melody Maker. Przesłuchanie wypadło bardzo dobrze, chociaż aby do niego doszło, trzeba było pożyczyć dla Bardensa organy Hammonda. Pomógł znajomy zespołu, który po cichu liczył, że sam wkrótce do niego dołączy. No cóż, była to lekcja z rodzaju jak nie dbać o własne interesy. Latimer i spółka byli oczywiście podjarani, że dołącza do nich tak uznany muzyk, w dodatku z solowym dorobkiem na koncie, chociaż gitarzysta przyznaje, że nie słyszał wtedy żadnej z tych jego płyt.
Entuzjazm sprawił, że zgodzili się nawet zagrać krótką trasę po Irlandii jako Peter Bardens On, by wypełnić koncertowe zobowiązania klawiszowca, a gdy mieli już to z głowy, skupili się na własnym materiale oraz na zmianie nazwy. Wśród pomysłów były nawet tak odjechane jak Bum Notes and the Dodgy Runs, czyli fałszywe nuty i podejrzane runy, ale ostatecznie stanęła na nazwie Camel, bo na nią pierwszą potrafili zgodzić się wszyscy czterej. Pomysłodawcą był prawdopodobnie Peter Bardens, natomiast na pewno nie miało to związku z marką popularnych papierosów, do której zresztą jeszcze wrócimy. Jako Camel grupa zadebiutowała 4 grudnia 1971 roku w Waltham Forest Technical College w Londynie, supportując Wishbone Ash, co mieli w przyszłości czynić jeszcze nie raz. Zresztą wraz z ich rozwojem scenicznym koncerty pojawiały się coraz częściej i to coraz lepsze, zarówno w ośrodkach akademickich, gdzie dobrze płacono i gdzie mogli pokazać się przed młodą, otwartą na ambitniejszą muzykę publicznością, jak i w renomowanych klubach londyńskich w stylu Speakeasy czy The Temple. Częste próby i granie na żywo wraz z dołączeniem Bardensa sprawiły, że zespół okrzepł, nabrał wiary w swoje możliwości, przede wszystkim jednak skupił się na autorskim materiale, odchodząc coraz bardziej od bluesowych korzeni. Duży wpływ na ewolucję artystyczną miał też fakt, że w zespole brakowało wybitnego wokalisty. Owszem, zarówno Latimer, Bardens, jak i Ferguson radzili sobie za mikrofonem, ale to nie były popisy wywołujące ciary na plecach. Faktem jest, że w kierunku, w którym zdawali się zmierzać, czyli w tzw. roku progresywnym, wokaliści nigdy nie byli takimi asami, co powiedzmy Ian Gillan czy Robert Plant, bo też o inny śpiew i inne emocje chodziło, ale i tam nie brakowało wybitnych wokalistów pokroju Grega Lake'a czy Johna Andersona. Na ich tle Latimer czy Bardens wypadali słabo, przy czym nie robię z tego żadnego zarzutu, bo jak dla mnie ich wokale mają swój urok i są nieodłącznym elementem muzycznej propozycji Camel. Natomiast fakt, że sami byli tego świadomi, sprawił, iż stawiali mocno na kawałki instrumentalne oraz koncertowe improwizacje. Ciężka praca przyniosła wreszcie rezultaty. Zespołem zainteresował się agent koncertowy Geoff Jukes, ostatecznie zostając ich pierwszym menadżerem. A co więcej, przykuli uwagę kilku wytwórni, z których jedna, MCA Records, zdecydowała się podpisać z nimi kontrakt na jedną płytę z możliwością przedłużenia. Wkrótce potem, 15 sierpnia 1972, muzycy weszli do Morgan Studios w Londynie i w 12 dni nagrali swój debiutancki album, nazwany zwyczajnie Camel i wydany w lutym 1973. Krążek nie należy może do najmocniejszych pozycji w ich katalogu, ale robi bardzo dobre wrażenie. Znajdziemy na nim dużo mocnych kompozycji i wszystko to, co składa się na ich charakterystyczny styl. Efekt wypada jeszcze lepiej, gdy uświadomimy sobie, że sesja wcale nie przebiegała bez zakłóceń. Według Warda, zajmujący się produkcją Dave Williams nie bardzo znał się na tej robocie, zresztą większość zespołu też była dość zielona, jeśli chodzi o obycie ze studiem. Głównym problemem okazał się klasyczny konflikt interesów. Każdy muzyk, a zwłaszcza gitarzysta i klawiszowiec, ciągnął w swoją stronę, chcąc, aby to jego partie były lepiej wyeksponowane, co oczywiście rodziło napięcia. Wpływ na te przepychanki mógł mieć również fakt, że na 7 kompozycji 3 były autorstwa Bardensa, 3 Latimera i 1 Latimera i Warda. W efekcie sesje ciągnęły się dłużej niż zakładano, również ze względu na poszukiwania wokalisty. W pewnym momencie producent dość stanowczo zasugerował, że potrzebują wokala z prawdziwego zdarzenia. A w zasadzie to powiedział wprost, że żaden z nich nie potrafi śpiewać, więc przez kilka dni szukano odpowiedniej osoby, przesłuchając pokaźne grono kandydatów. Gdy jednak przesłuchania nie dały efektu, a czas gonił, muzycy zdecydowali, że podzielą obowiązki wokalne między siebie. Ponoć poddali się w momencie, gdy jeden z aplikujących zaczął tańczyć na scenie, a inny próbował śpiewać podczas instrumentalnych improwizacji. Z tej perspektywy płyta, przynajmniej mi, podoba się jeszcze bardziej, bo naprawdę nie mają się czego wstydzić. Zaczyna się śpiewanym przez Latimera Slow Yourself Down. I jakby wbrew temu, co mówiłem o ich możliwościach, na debiutanckim krążku w aż 5 kompozycjach na 7 pojawiają się partie wokalne. Ten pierwszy numer w zasadzie od razu zawiera to, co dla wczesnego Camela charakterystyczne. Mamy dużo organów Hammonda, którymi Peter Bardens tworzy klimatyczne tło, ale też wygrywa na nich rewelacyjne partie solowe. Mamy ognisty popis Andy'ego Latimera, mamy fragment wokalizy, fragmenty grane przez gitarę i klawisze unisono, sprawną sekcję rytmiczną, wreszcie zmianę tempa w środku utworu. Pojawiają się nawet konga, na których gościnnie zagrał bliżej nieokreślony Eddie, ponoć kumpel Bardensa.
Potem wszystko się uspokaja. To rozmarzona Mystic Queen, w której z lekka baśniowy nastrój budują również efekty nałożone na głos Fergusona. I to też jest dość standardowy zabieg, który, jak wspomina Latimer, stosowali po to, by tuszować swoje mankamenty wokalne. Instrumentalne 6/8 to zdecydowanie jeden z najjaśniejszych punktów na płycie, pełny fajnych pomysłów, zmian tempa i solowych popisów. Wszystko utrzymane jednak w ryzach, bez rockowych szaleństw. Pokazuje też dobrze, że siłą Camela od początku było tworzenie chwytliwych melodii, które łatwo zapadają w pamięć. I generalnie coś, co określiłbym po prostu ładnym graniem. Brzmienie instrumentów jest czyste, przyjemne dla ucha, po prostu można cieszyć się dźwiękiem i partiami każdego muzyka z osobna, bo wszystko jest selektywne i elegancko wysmakowane. W przeciwieństwie do wielu innych progresywnych zespołów, Camel unikał dysonansów, hałaśliwych kod, czyli zakończeń utworów, nie szokował, rzadko kiedy wytrącał słuchacza z takiej strefy komfortu. Niektórym to może przeszkadzać, muzykę Camel mogą uznawać za mniej ambitną, może nawet przesłodzoną, ale ja jestem prosty chłopak, mi to akurat pasuje. A co do samego nieco dziwnego tytułu, to 6/8 oznacza po prostu dominujące w utworze metrum, czyli 6/8. W najkrótszym na płycie, niespełna 4-minutowym Separation, śpiewanym przez gitarzystę, też sporo się dzieje. Na nudę narzekać nie można, a w końcówce zespół gra naprawdę czadowo, zbliżając się do estetyki hard rockowej. Z kolei rozbudowane, półakustyczne Never Let Go to ich pierwszy przebój, w wersji skróconej wydany na singlu jeszcze w listopadzie 1972, który na długie lata wszedł do koncertowej setlisty, bo faktycznie robi wrażenie, zarówno piękną linią wokalu w wykonaniu Bardensa, jak i pomysłami instrumentalnymi. Warto odnotować, że klawiszowiec zagrał w nim również na Mellotronie, znanym doskonale każdemu fanowi pierwszej płyty King Crimson. Przy czym Bardens nie tylko dodał za jego pomocą orkiestrowe tła, ale też zagrał solo imitujące flet, do czego zazwyczaj Mellotron nie był wykorzystywany. Curiosity ze śpiewem basisty to znowu głównie okazja do zaprezentowania sprawności instrumentalnej zespołu. Dużo tu fajnych patentów, ciekawych przejść, fragmentów solowych. Może nie wbija słuchacza w fotel, ale tego się po prostu dobrze słucha. Zaś kończąca album instrumentalna Aruba Luba, w której wykorzystano syntezator EMS VCS-3, znany z nagrań chociażby The Who czy Pink Floyd, jest świetnym przykładem, że Camel potrafił też przyłoić, wchodząc odważnie na tereny należące chociażby do Deep Purple. Mamy mocne, rytmiczne riffy, dość szybkie tempo, dużo zmieniających się co chwila tematów, wszechobecne organy Hammonda, no nie ma lipy, jest naprawdę ogniście. Zresztą o tym, że zespół umiał dowalić mocniej, świadczy też bardzo popularny numer wykonywany przez nich w tym okresie na koncertach, pochodzący z płyty The Answer Petera Bardensa Homage to the God of Light, dołączany do reedycji kompaktowych tego longplaya, ale dostępny też np. na koncertówce On the Road 1972 pod tytułem God of Light Revisited. Według wspomnień Latimera, Bardens tak się potrafił w nim zatracić, że unosił swojego Hammonda B3, w którym sama konsola ważyła jakieś 140 kg. Co ciekawe, na tej płycie wydanej po latach, bo dopiero w 1992, oprócz tego numeru mamy jeszcze tylko jeden z debiutu, 6/8. Natomiast posłuchać możemy już wykonywanych na żywo wersji Lady Fantasy i White Rider, które pojawią się dopiero na drugim albumie grupy. Czemu nie umieszczono ich na debiucie? Podejrzewam, że mogły być jeszcze niedopracowane lub nieograne na tyle, by ich rejestracja przebiegła dość gładko, a przecież czas studyjny kosztuje. Na okładce debiutanckiej płyty po raz pierwszy spotkaliśmy też sympatycznego wielbłąda, nawiązującego do nazwy zespołu. Przy czym tym razem był on zespolony z futurystycznie wyglądającym pociągiem, tworząc dość dziwne połączenie, w dodatku gnające do przodu tak, że zwierzęciu pęd najwyraźniej wyciskał łzy z oczu. Na pewno taka szata graficzna wyróżniała się na sklepowych półkach i przyciągała wzrok. Przy wsparciu MCA i z nowo wydanym albumem Camel zaczął grać coraz lepsze sztuki, u boku m.in. Barclay James Harvest i Vannegraaff Generator, z którymi trafili do Włoch. W Londynie występowali w znanych klubach, dzieląc scenę np. z Peterem Greenem czy Alexisem Cornerem, a na ich koncerty trafiali czasem i rockowi gwiazdorzy. Andy Ward wspomina, jak raz w klubie na East Endzie już pakowali sprzęt, gdy podeszło do niego dwóch zawianych gości i zapytało, czy mogliby sobie pograć na jego garach. Andy nie miał problemu, by ich rozpoznać. Byli to Keith Moon, bębniarz The Who i Jim Capaldi, Pauker Traffic. Takim celebrytom trudno odmówić i Ward również tego nie zrobił. Natomiast miał małą zagwozdkę, bo po koncercie zostały mu tylko 3 pałeczki.
Capaldi dostał 2, a Moon 1, ale szybko sobie poradził do drugiej ręki, chwytając młotek. Biedny Andy zmartwiał, ale nie zamierzał im przeszkadzać, choćby nie wiem co. Na szczęście Keith chwycił młotek tak, by grać trzonkiem i najwyraźniej miał z tego niezły ubaw, podobnie jak z pobladłego Warda. Niestety, mimo całkiem przychylnych recenzji i jako takiej sprzedaży 5000 sztuk w ciągu pierwszego roku, a także rosnącej popularności koncertowej, Camel nie wydawał się wytwórni MCA wystarczająco dochodową inwestycją, w związku z czym kontraktu nie przedłużono i tak oto zespół wylądował na bruku. Musimy pamiętać, że rok 1973 to był czas, gdy rynek powoli taką muzyką progresywną już się nasycił. Oczywiście gwiazdy tego nurtu wciąż święciły triumfy i wciąż wydawały świetne płyty, natomiast trochę mało miejsca było dla debiutantów, zwłaszcza takich, którzy nie rozpychali się łokciami w branży, skupieni przede wszystkim na swojej muzyce. Z opałów wybawił ich Geoff Jukes, menadżer grupy, ale też współwłaściciel świeżo założonej wytwórni Gamma Records, która przygarnęła zespół, ponieważ Gamma chwilę potem weszła we współpracę dystrybucyjną z takim gigantem płytowym jak Decca Records, przyszłość wyglądała całkiem obiecująco. Jukes jeszcze w listopadzie 1973 zagonił ich do studia Basing Street, należącego do Island Records, by nagrali drugi album, co było tyle łatwe, że zespół miał już materiał gotowy i ograny na koncertach. Tym razem jako producenta zaproszono dużo bardziej doświadczonego Davida Hitchcocka, znanego ze współpracy z Genesis i Caravan, a zatem obeznanego też w klimatach progresywnych. Wchodząc do studia, Camel mieli inną koncepcję nagrywania. Chcieli, aby płyta bardziej oddawała ich wcielenie koncertowe, którego podstawą były rozciągnięte improwizacje, a nie granie krótkich, zwartych i ułożonych w każdym detalu kompozycji, jakie zawierał debiut. W rezultacie na płycie znalazło się tylko 5 kawałków, za to aż 2 z nich są długimi, wielowątkowymi kompozycjami, które śmiało można określić mianem suite czy mini suite. To one również robiły i do dziś robią na słuchaczach największe wrażenie. Pierwsza z nich, The White Rider, czyli Biały Jeździec, oparta jest na motywach Władcy Pierścieni Tolkiena i postaci Gandalfa, a składa się z 3 głównych części. Zaczyna się niezwykle klimatycznym Nimrodel, o którym mogę powiedzieć tylko, że trwa zdecydowanie za krótko, o co zawsze będę się na nich dąsał. Potem mamy niewiele dłuższe marszowe The Procession, aż wreszcie clue utworu, czyli część zatytułowaną The White Rider, która de facto składa się z kilku elegancko połączonych motywów. Wpierw mamy spokojną część z pięknymi partiami gitary i fletu oraz ze śpiewem Andy'ego Latimera. Potem utwór przyspiesza, a na plan pierwszy wysuwają się kapitalne organy Bardensa. Nie możemy jednak zapominać o robocie Latimera na gitarze oraz świetnej pracy sekcji rytmicznej, bo Doug Ferguson i Andy Ward zasuwają jak dobrze naoliwiana maszyna. Następnie wraca fragment śpiewany, a potem mamy jeszcze rewelacyjne zakończenie z taką aurą niesamowitości, budowaną przez połączone siły Latimera i Bardensa. Tutaj to taką magię wręcz czuć w powietrzu. Jak dla mnie równie baśniowa jest druga suita i jednocześnie jeden z najbardziej znanych utworów Camel, przez lata grany niezmiennie na bis, Lady Fantasy, podpisana jako wspólne dzieło całego zespołu. Zaczyna się od klawiszy Bardensa, do których dochodzą takie potężne akordy i przejścia perkusyjne. Robi się zdecydowanie hard rockowo, ale tylko przez chwilę, bo oto wszystko cichnie i z tej ciszy wyłania się niezwykle chwytliwa partia gitary, sztandarowa melodia zespołu. Potem mamy część wokalną w wykonaniu Latimera, z której dość naturalnie wyłania się długie solo na klawiszach. Następnie zespół przyspiesza i teraz Ray wiedzie doskonała gitara. Na tym oczywiście nie koniec, bo po serii akcentów utwór zwalnia i teraz swymi partiami Latimer wymienia się z klawiszowcem. A potem wszystko uspokaja się jeszcze bardziej i mamy taki długi, klimatyczny fragment, na którego tle pojawia się rytmiczny bas z delikatnym towarzyszeniem perkusji oraz śpiew Bardensa. I w momencie, gdy Peter kończy frazę I love you, wszystko nagle eksploduje. Zespół gra na powód z mocą. Ten riff to jest naprawdę taki jeden chyba z najwścieklejszych, jakie Camel kiedykolwiek nam zaserwował. Jest naprawdę czadowo. I gdy wydaje się, że będą już tak ciągnęli do końca, nagle wraca ten główny temat gitary. To jest zdecydowanie majstersztyk. I dla kolekcjonerów jeszcze krótka informacja, że oryginalny miks tego utworu zawierał inne partie organów i melotronu oraz dodatkowe efekty dźwiękowe, które jednak w finalnym miksie zmieniono lub usunięto, całość również nieznacznie przyspieszając, w związku z czym wersja opublikowana na płycie jest od oryginalniejszej o kilkanaście sekund krótsza. Tę pierwotną można znaleźć na bonusach na reedycjach kompaktowych.
Oczywiście to nie oznacza, że pozostałe 3 numery na płycie są słabe, wręcz przeciwnie. Nie bez powodu Mirage uznawane jest przez wielu fanów za szczytowe osiągnięcie zespołu. Najbliżej debiutu wypada w sumie utwór otwierający płytę, Freefall. Dynamiczny, rytmiczny, nawet Bardens śpiewa w nim niemal skandując słowa, co mi akurat podoba się na całej płycie najmniej. Ale to tak, gdybym się już musiał czegoś czepiać. Za to potem wchodzi solówka Latimera i robi się jeszcze lepiej, zwłaszcza w momentach, gdy klawisze i gitara grają unisono. Super Twister to cudeńko z pięknymi partiami fletu w wykonaniu gitarzysty. Pozornie spokojne, bo tak naprawdę mamy w nim skontrastowanych kilka temp, a całość kończy otworzenie puszki piwa i przelanie go do szklanki. Tytuł utworu nawiązuje do nazwy holenderskiego zespołu Super Sister, z którymi Camel grywał koncerty, przy czym muzycy postanowili nieco tę nazwę zmodyfikować i wyszło Super Twister. Mamy też dłuższe Earthrise. Kolejny Camel w instrumentalnej pigułce z charakterystycznymi melodiami klawiszy i gitary, na przemian z momentami spokojniejszymi i niezwykle dynamicznymi, nad których spójnością czuwa niestudzony duet Ferguson-Ward. Co tu więcej mówić? No to jest wyborny album, klasyka nie tylko w dorobku Camel, ale i całego rocka progresywnego. Dodam jeszcze, że na koncertach w tym okresie zespół wykonywał też chętnie kompozycję The Traveler, która została zarejestrowana na sesjach do Mirage, na płytę jednak nie trafiła. Najprawdopodobniej ze względu na ograniczenia czasowe winyla. Można ją dopaść na reedycjach kompaktowych jako bonus albo na kolosalnym boksie Airborne, gromadzącym nagrania z lat 73-84 i liczącym bagatela 32 płyty. Ciekaw jestem, czy ktoś z Was jest w posiadaniu tego boksu. Piszcie w komentarzach. Z takim repertuarem nic dziwnego, że wydana 1 marca 1974 roku płyta spotkała się z bardzo przychylnymi recenzjami. Niestety nie przełożyło się to w widoczny sposób na sukces sprzedażowy. Przynajmniej nie w Anglii, bo jakimś cudem płyta dostała się na listę Billboard 200 za oceanem i utrzymała się na niej 13 tygodni, docierając do miejsca 149. No, czyżby pomogła jej jednak ta okładka, z której nabijałem się nieco w odcinku o koszmarnych okładkach? No, trudno powiedzieć, ale fakt pozostaje faktem. Na rynek amerykański druga płyta Camel trafiła z odmiennym projektem, na której sympatyczny wielbłąd nie wiedzieć czemu przeobraził się w jakiegoś mityczno-kosmicznego stwora. Wiadomo natomiast, dlaczego w ogóle zdecydowano się na inną szatę graficzną. Chodziło bowiem o zagrożenie procesem ze strony koncernu tytoniowego, do którego należała marka Camel. Otóż, wyczuwając niezły interes, management zespołu, bez wcześniejszego powiadomienia muzyków, dogadał się w Europie z tamtejszą filią R.J. Reynolds Tobacco Company, producenta i właściciela marki, pragnąc wykorzystać potencjał, jaki oferowało marketingowe połączenie nazwy zespołu z papierosowym brandingiem. Na start w zamian za zakup nowego sprzętu dla kapeli. W efekcie nowy album otrzymał okładkę nawiązującą do słynnego opakowania papierosów. Oczywiście odpowiednio rozedrganą jak na pustynny Mirage przystało, a w ramach promocji wypuszczono nawet mini paczuszki zawierające po 5 fajek do rozdawania podczas koncertów w opakowaniu wykorzystującym motyw z okładki płyty wraz z listą numerów. Ba! Zakusy trucicieli były jeszcze większe. Posunęli się nawet do sugestii, by zespół pozmieniał tytuły utworów na lepiej pasujące do ich produktu, czyli na przykład 20 to the pack, czyli 20 w paczce. Peter Bardens, znany z sarkastycznego poczucia humoru, proponował w zamian tytuł 20 Sticks of Cancer, co można przetłumaczyć jako 20 pałeczek czy patyczków raka, chociaż w slangu Cancer Stick jest po prostu żartobliwym określeniem papierosa. Przedstawiciele koncernu chcieli też, by sprzęt koncertowy okryto płachtami imitującymi skórę wielbłądów, a na scenie stały różne stędy i inne reklamy papierosów. Czy faktycznie do tego doszło? Nie jestem pewien. Źródła nie są w tej kwestii zgodne. Ale nawet jeśli nie trwało to długo, bo zniesmaczony zespół szybko podziękował za cały ten układ. Choć jego wspomnieniem do dziś pozostaje okładka Mirage. I teraz w przeciwieństwie do Europy, przedstawiciele koncernu w Stanach w ogóle nie mieli ochoty na taką współpracę, uznając, że muzyka grana przez Camel i to, co muzycy sobą reprezentują, czyli na przykład długie włosy, nie idzie w parze z ich grupą docelową, którą stanowili głównie dojrzalsi, konserwatywni mężczyźni. Zespołowi zagrożono sprawą sądową, o ile okładka nie zostanie zmieniona. Tym samym, wyłącznie na rynek amerykański, przygotowano tę nieco koszmarną alternatywę. A ja się wciąż zastanawiam,
Czy zyski z tej europejskiej współpracy z koncernem oraz sprzedaż płyt w tej zmienionej okładce w Stanach zrekompensowały koszt samego tłoczenia tych osobnych opakowań? W każdym razie album spotkał się z lepszym przyjęciem niż na rodzimej ziemi, dzięki czemu intensywnie koncertujący od początku roku na Wyspach i Starym Kontynencie zespół w połowie listopada 1974 pojechał na 7-tygodniową trasę do USA u boku Wishbone Ash. Ponieważ zespoły spodobały się promotorom, turnę przedłużono do prawie 3 miesięcy, chociaż, jak wspomina Latimer, przyjęcie, z jakim się spotkali, było nieco innym od oczekiwanego. Jadąc tam, nastawili się, że pokażą Amerykanom trochę angielskiego grania. Tymczasem już na drugim koncercie publika zaczęła krzyczeć rock and roll! W związku z czym zmodyfikowali swą setlistę, wciągając na nią głównie szybkie, dynamiczne utwory. Ostatecznie do kraju wrócili dopiero w lutym 1975, a przynajmniej do takich wniosków doprowadziło mnie śledztwo na stronie Setlist FM, gdzie można dokopać się do archiwalnych informacji o dawnych trasach koncertowych, ponieważ inne materiały powtarzają uparcie, że pracę nad kolejnym albumem, The Snow Goose, muzycy zaczęli, a w zasadzie kontynuowali już w styczniu 1975. Kontynuowali, ponieważ materiał był w dużym stopniu opracowany jeszcze przed ich wylotem do Stanów. Nowe dzieło, a miano to w tym przypadku jest jak najbardziej uzasadnione, zostało oparte na opowiadaniu Paula Gallico The Snow Goose, przedstawiającym losy przyjaźni Ryadera, garbatego latarnika mieszkającego na wybrzeżu Anglii, nastoletniej Frity oraz tytułowej Śnieżnej Gęsi, ze słynną ewakuacją wojsk alianckich z Dunkierki w tle. Impulsem do takiego posunięcia było przekonanie Douga Fergusona, że poprzedni wynik podobnej adaptacji, czyli minisuita The White Rider, był tak udany, iż warto eksperyment powtórzyć, tyle że na większą skalę, tworząc tzw. koncept album. Ponieważ płycie The Snow Goose poświęciłem osobny epizod muzycznego subiektywu, wybaczcie, ale nie będę powtarzał tego, co możecie tam usłyszeć, a spore grono pewnie już słyszało. Zapraszam do jego obejrzenia, a tutaj tylko w telegraficznym skrócie powiem, że longplay, który powstał, wydany w kwietniu 1975, należy do zdecydowanie najlepszych dokonań kamer i ścisłej czołówki rocka progresywnego. Przyniósł też kilka tematów przez lata chętnie wykonywanych na koncertach, na czele z nieśmiertelnym Ryaderem. Płyta w całości instrumentalna, co miało pewne konsekwencje, podobnie jak miała je krótka przygoda z koncernem tytoniowym. Jeśli chodzi o to drugie, to chociaż wątpliwie szczytną współpracę zespół dość szybko zakończył, pogłoski o niej wraz z samą nazwą kapeli wystarczyły, by autor książki, Paul Gallico, kategorycznie zabronił wykorzystania jej tytułu do promocji nowego albumu. Tak, on również zagroził grupie pozwem sądowym, więc chcąc uniknąć kłopotów, oficjalny tytuł trzeciego albumu Camel brzmi tak naprawdę Music Inspired by the Snow Goose, czyli muzyka zainspirowana przez Śnieżną Gęś. Tym razem longplay zyskał wreszcie uznanie na Wyspach, dochodząc do wysokiego 22 miejsca, a magazyn Melody Maker nazwał Camel największą nadzieją Brytanii. W Stanach krążek poradził sobie gorzej niż poprzednich, docierając do 162 miejsca, ale to wystarczyło, by zespół mógł bez przeszkód występować po obu stronach Atlantyku. Co ciekawe, ich nowy, jakże wybitny materiał był początkowo przyjmowany na koncertach dużo chłodniej niż starszy. Dopiero gdy zespół przearanżował nieco utwory, tak by brak obecnej na płycie orkiestry nie kłuł w uszy, reakcje zmieniły się na entuzjastyczne. Ukoronowaniem sukcesu The Snow Goose był występ z londyńską orkiestrą symfoniczną w wyprzedanej Royal Albert Hall 17 października 1975, co zostało zarejestrowane i wydane później na płycie Alive Record z 1978. Występ z orkiestrą był pomysłem zespołu, którego nie stać było na zabranie takiej ekipy w trasę. Muzycy uznali, że fani zasługują, aby choć jeden raz usłyszeć wykonanie The Snow Goose na żywo w pełnej krasie, stąd idea zorganizowania koncertu w tak elitarnej sali. Jak Andy Latimer wspomina, była to też oznaka statusu, jaki zespół osiągnął i coś, czym faktycznie mógł zaimponować rodzicom i skłonić ich, by w końcu przestali marudzić, żeby znalazł sobie porządną robotę. Pod mniejszym wrażeniem był z pewnością menadżer, który próbował przemówić im do rozsądku, tłumacząc, że nawet jak sprzedadzą wszystkie bilety, przy zaangażowaniu orkiestry będą 5000 funtów w plecy. Artyści nie bardzo się tym przejmowali, uznając, że koszty pokryje ich wytwórnia. Decca, owszem, zrobiła to, ale oczywiście odbierając potem pieniądze z przychodów zespołu. Jeszcze 12 października zespół grał koncert w Edynburgu. Nie było więc zbyt wiele czasu na próby z orkiestrą. Tak naprawdę przed koncertem odbyła się tylko jedna. W dodatku
Tylko połowa symfoników robiła wrażenie zaangażowanej. Druga miała ten występ głęboko gdzieś. Była więc, jak to grzecznie ujął Latimer, nieco niesforna. Gdyby za batutą stał twardy dyrygent, nie byłoby pewnie problemu. Ale zadanie powierzono Davidowi Bedfordowi, odpowiedzialnemu za orkiestrowe aranżacje na samym albumie. Jak wspomina gitarzysta, David nie potrafił zapanować nad muzykami zachowującymi się niczym dzieciaki na szkolnej wycieczce. W konsekwencji, gdy doszło do miksowania albumu koncertowego, okazało się, że mikrofony zebrały sporo szeptania czy rozmówek w czasie występu, głównie członków sekcji instrumentów dętych, którzy pytali, o który występ się kończy i umawiali się na piwo do pubu. Problemem okazało się również odpowiednie rozstawienie wszystkich mikrofonów. Już po fakcie odkryto, że sekcja waltorni została źle nagrana i jej partię trzeba było nagrać ponownie, już w studiu. Drugą konsekwencją, o której wspominałem, czyli konsekwencją faktu, że Snowgoose wypełniała wyłącznie muzyka instrumentalna, była decyzja zespołu, aby na kolejnej płycie wrócić do form, powiedzmy, bardziej piosenkowych. Sami muzycy tłumaczyli, że pragną, by każda kolejna płyta różniła się od poprzedniej i że absolutnie nie zamierzają robić jakiegoś dziecka śnieżnej gęsi. Ale oczywiście na ten kierunek wpływ miała również wytwórnia. Już na etapie Snowgoose przerażona faktem, że wypuszczą na rynek taką płytę, taką w znaczeniu bez śpiewu. Natomiast zespołowi spodobała się sama formuła koncept albumu i przystępując do prac nad czwartym longplayem, chcieli ponownie ją wykorzystać. Tym razem pomysł był jednak inny. Zamiast inspirować się czyjąś twórczością, postanowili wykorzystać samych siebie. Pierwotny pomysł zakładał, że każdy muzyk zostanie sportretowany jednym utworem odpowiadającym jego osobowości, a koncerty będą spektaklem z elementami teatralnymi, wyświetlaniem sekwencji filmowych czy grą świateł. Ponieważ jednak nikt nie był skory, by sypnąć kasą na takie ekstrawagancje, z pomysłu zrezygnowano, a zamiast tego artyści skomponowali jeszcze 3 numery i przygotowali ostatecznie zwyczajną płytę długogrającą. No dobra, może nie taką zwyczajną, bo wraz z Mirage i The Snowgoose, wydane w kwietniu 1976 Moon Madness, należy do ścisłego kanonu rocka progresywnego i najwspanialszych momentów ich dorobku. Muzycy rozpoczęli sesje nagraniowe do niej pod koniec stycznia 1976, mając do dyspozycji na 3 tygodnie dobrze im już znane Basing Street Studios. Producentem został Red Davies, który wcześniej pełnił rolę inżyniera dźwięku przy sesjach do Snowgoose. Zanim doszło do rejestracji albumu, Latimer z Bardensem, podobnie jak to było w przypadku Snowgoose, zaszli się na kilka tygodni w jakimś ustronnym domku, by w spokoju komponować. Tym razem jednak wybrane miejsce przyprawiało ich o ciarki. Jak wspomina gitarzysta, okoliczni mieszkańcy potrafili się pojawić nie wiadomo skąd. Nocami słychać było jakieś szmery i drapanie w okna, a oni sami budzili się nagle przekonani, że w domu są duchy. Wszystkie te dziwne zjawiska wydawały się mieć związek z pełnią księżyca, stąd pomysł na tytuł kolejnej płyty. Owocem ich pracy oraz późniejszej sesji nagraniowej był kolejny rewelacyjny zestaw utworów, na który składały się 2 miniaturki oraz 5 dłuższych kompozycji. Całość rozpoczyna instrumentalny, krótki Aristillus, grany na organach Wurlitzera, w którym w tle słychać głos Endego Warda powtarzającego w kółko słowa Aristillus Autolycus, będące nazwami 2 księżycowych kraterów, ponoć widocznych z Ziemi gołym okiem, a w pobliżu których lądowała misja Apollo 15. Według wspomnień perkusista był jedynym, któremu nie plątał się przy tym język. Szczerze mówiąc, jest to jedyny numer na płycie, co do którego mam takie mieszane uczucia, ale to jest tylko moje osobiste skrzywienie. Po prostu wydaje mi się, no dobra, nieco głupawy i odstający od całej reszty. Natomiast wszystko, co jest po nim, jest najwyższego sortu, poczynając od kolejnego na krążku Song Within a Song. Zaczyna się dość spokojnie, by po chwili jeszcze bardziej zwolnić, serwując piękną partię fletu i śpiew Fergusona, klimatyczny dzięki nałożonym efektom. Potem mamy fragment budujący napięcie aż do momentu, gdy wszystko przyspiesza, a Peter Bardens częstuje nas elegancką solówką. Chord change zaczyna się dużo dynamiczniej, od chwytliwego unisona klawiszy i gitary oraz zawsze przyjemnej wokalizy, za którymi można wsłuchać się w popisową grę sekcji rytmicznej. A potem całość zwalnia i znowu za sprawą Endego Latimera robi się po prostu pięknie. Zresztą przejmujący po nim prowadzenie Bardens bynajmniej nie psuje nastroju, a na koniec mamy jeszcze efektowne przyspieszenie. Pokomplikowanie tej kompozycji było oczywiście zamierzone. W założeniu miało odpowiadać charakterowi klawiszowca. Oryginalną stronę A na winylu zamykała druga miniatura
eteryczne Spirit of the Water. Pierwotnie utwór instrumentalny, do którego panowie zdecydowali się dołożyć tekst i wokal Petera, przepuszczony przez obrotowy głośnik Leslie, wykorzystywany przez organy Hammonda, a całość okrasić jeszcze dźwiękami fletu. No, nastrojowa perełka, od co? Drugą stronę otwierało rytmiczne, niemalże marszowe Another Night, śpiewane przez Latimera, w końcówce wzbogacone o solówkę, wpierw klawiszy, potem gitary. Zdaniem lidera ten utwór był najbardziej uporządkowany, solidny i taki prący do przodu, bo taki był portretowany przez niego Doug Ferguson. Mocno kontrastuje z nim kolejna kompozycja, spokojny, nastrojowy Airborne, znowu z wokalem Latimera i pomyślany jako jego obraz, urzekający zwłaszcza partiami fletu i przetworzonej efektami gitary w części środkowej. Co ciekawe, w tym fragmencie można usłyszeć też odgłosy powolnego wdychania czy wydychania. To Andy Ward uchwycony w momencie, gdy relaksował się paląc jointa. Album wieńczy najdłuższy numer instrumentalny Lunar Sea, znowu nawiązujący tytułem, ale też początkowym klimatem do motywów księżycowych, a dokładnie do tzw. Morza Deszczów, po łacinie Mare Imbrium, a po angielsku Lunar Sea of Imbrium, znajdującego się nieopodal wymienianych wcześniej kraterów. Zaczyna się spokojnie. Efekt bulgotania uzyskał Andy Ward, dmuchając w wąż ogrodowy wsadzony w wiadro pełne wody. Ale powoli narasta puls basu i rytm perkusji, wprowadzając taki z lekka hipnotyczny nastrój, na którym tle Latimer czaruje dźwiękami gitary. W środkowej części tempo zwalnia, a gitara ustępuje miejsca odlotowej partii klawiszy, by wrócić do głosu w znów szybkiej końcówce. Całość sprawia wrażenie ukłonu w stronę nurtu jazz rockowego, co ma sens, biorąc pod uwagę, że w tę stronę, w stronę takiego grania zaczynał skłaniać się Andy Ward, a Lunar Sea miało być odzwierciedleniem właśnie jego osoby. A teraz ciekawostka dla kolekcjonerów pierwszych wydań. Ponoć oryginalne tłoczenia były tak wyprodukowane, aby dać efekt niekończącego się zapętlenia, a kosmiczne szumy czy grzmoty w ostatnich sekundach Lunar Sea zostały nagrane tak, by przy zapętleniu dawały efekt jednostajnej sekwencji dźwięków. Dopóki słuchacz nie zainterweniował, podnosząc ramię gramofonu, w kółko odtwarzany był ten sam końcowy fragment płyty. Jeśli ktoś ma takie wydanie, to niech da znać, czy to faktycznie prawda. Moon Madness zostało wydane 26 marca 1976 i okazało się największym sukcesem Camela na Wyspach, docierając do miejsca 15 i stając się ich najchętniej kupowanym albumem. W Stanach też poradziło sobie lepiej niż poprzednicy, docierając do pozycji 118. Jasne, szału może nie było, ale zgodnie z nazwą gatunkową, progres jak najbardziej. Ciekaw jestem, czy album poradziłby sobie lepiej z oryginalną, bardzo zresztą ładną okładką, ponieważ Amerykanie uznali ją za zbyt subtelną i przygotowali własny projekt z wielbłądem kosmonautą. Dodam, że Latimer i spółka wcale się o to nie obrazili. Uznali koncept za komiczny i wykorzystywali go potem na różnych gadżetach promocyjnych. W przeddzień premiery Camel rozpoczął trasę promocyjną po Wyspach. Potem udał się na kilka koncertów do Stanów, a jesienią zawitał m.in. do Niemiec, Belgii, Holandii oraz Skandynawii. Od pewnego momentu do składu dołączył jako wsparcie i wzbogacenie instrumentarium saksofonista Mel Collins, o którym wspominałem w odcinku o Bad Company. Mel miał krótki epizod w zespole Circus, potem wyrobił sobie nazwisko jako członek King Crimson, a w kolejnych latach udzielał się jako muzyk sesyjny bądź członek najróżniejszych znanych formacji. Przyjęcie go do zespołu zasugerował basista Doug Ferguson, co, jak się dość szybko okazało, nie było najlepszym posunięciem, przynajmniej dla niego. Mając w składzie kolegę o podobnych jazzowych skłonnościach, Andy Ward zaczął cisnąć w stronę bardziej skomplikowanych rozwiązań rytmicznych, co z kolei nie podobało się Fergusonowi. Zdaniem Warda, Doug po prostu nie dorównywał umiejętnościami pozostałym i dlatego musiał odejść. Z kolei Andy Latimer uważa, że perkusista chciał iść w kierunku jazzu, podczas gdy Ferguson wolał dotychczasowe, bardziej rockowe oblicze zespołu. I stąd konflikt interesów. Ostatecznie doszło do sytuacji, w której Ward postawił ultimatum. Albo on, albo Doug. Latimer jako lider podjął decyzję, której bardzo możliwe, że nieraz potem żałował. Zaskoczony Ferguson został powiadomiony o rozstaniu, gdy zespół zaczął ogrywać materiał na kolejny album. Tym samym został wyrzucony z kapeli po raz drugi, tyle tylko, że teraz już bezpowrotnie. Wraz z tą zmianą zamknięty został szczególny rozdział w historii Camel. Dla wielu fanów bez wątpienia najlepszy.
Ja wolę tego nie rozstrzygać, bo jest sporo płyt z lat późniejszych, które cenię równie wysoko, ale nie da się ukryć, że był to okres wyjątkowy i niepowtarzalny. Jak sam Andy Latimer przyznał po latach, wywalenie Fergusona miało zdecydowanie największy wpływ na kierunek, który Camel zaczął obierać na przyszłych płytach, jak również na prześladujące zespół od tego momentu kłopoty wewnętrzne, łącznie ze stabilnością składu. Zdaniem Bardensa ten moment był początkiem końca Camel. I nie chodziło tylko o kwestie muzyczne. Mając za sobą czas spędzony w wojsku, Doug był bardzo dobrym organizatorem. Trzymał zespół w ryzach, gdy byli w trasie, hamował kłótnie. Mimo rozstania, Ferguson pozostał z Latimerem i Bardensem w przyjaznych stosunkach. Tylko do Warda nie odzywał się przez lata. Do pojednania doszło w 2003, gdy byli członkowie The Brew spotkali się, by nagrać dawne kompozycje zespołu. Ostatecznie jednak nigdy oficjalnie nie wydane. Spośród 4 albumów nagranych z Dougiem Fergusonem aż 3, Mirage, The Snow Goose i Moon Madness, zaliczane są do absolutnej czołówki, jeśli chodzi o dokonania rocka progresywnego. Czy muzykom udało się utrzymać poziom na kolejnych płytach i jak sobie poradzili bez basisty, który okazał się być kimś więcej niż tylko basistą? No, odpowiedzi i dalsze opowieści o muzycznych mirażach już niedługo w kolejnym epizodzie Muzycznego Subiektywu. A tymczasem dziękuję za Waszą uwagę, za Wasz czas. Zachęcam do oglądania innych odcinków, zwłaszcza jeśli nie widzieliście jeszcze tego poświęconego Snow Goose. A jeśli się podobało, to oczywiście zapraszam do komentowania, udostępniania, lajkowania i subskrypcji kanału. Dzięki temu Mus ma szansę trafić do szerszego grona odbiorców. Zachęcam również do odwiedzin fanpage'u Muzycznego Subiektywu, a jeśli ktoś miałby ochotę nagrodzić moje starania symboliczną kawką, będzie mi bardzo miło, można to zrobić na stronie supi.pl od Patronite. Linki znajdziecie w opisie odcinka i kanału. Pięknie dziękuję za wszelkie okazywane przez Was wsparcie i do zobaczenia niebawem.